Praca księdza Sławomira to częste wyjazdy do kaplic, do wiosek, do wspólnot nad rzeką Madeira. Wspólnie z nim podziwiamy widoki, patrzymy na to wszystko, co nas otacza. Zieloność Amazonii, cud Bożego stworzenia. Odwiedzamy jedną z kaplic. Jest to kaplica nad samą rzeką, właściwie położona na wysokim klifie. Tutaj miejscowi wybudowali kaplicę pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Może dlatego właśnie tutaj, obok tej kaplicy, niedaleko, u państwa, którzy nas przyjęli, spotkała nas iście franciszkańska przygoda, bo spotkaliśmy zwierzęta, cud Bożego stworzenia, zwierzęta w Polsce niespotykane, przynajmniej nie w tej formie, bo były to pszczoły. Pszczoły to przecież nic dziwnego w Polsce, ale tutejsze pszczoły to bardzo często pszczoły bezżądłowe, choć występują też takie pszczoły jak u nas, pszczoły, które żądlą. Obok domu naszej gospodyni zobaczyliśmy w 2 skrzynkach po narzędziach 2 małe ule. Okazuje się, że pszczoły przyleciały tutaj same od siebie, na dziko. Spodobały im się 2 czerwone skrzyneczki plastikowe i tutaj założyły swoje mieszkanie. Pszczółki te, jak widzicie, są bardzo malutkie. Nie są to pszczoły takie jak u nas w Europie, w Polsce, ale są bardzo łagodne, bardzo sympatyczne. Nasza gospodyni z dumą pokazuje nam swoje pszczółki. Widziałam, jak przyleciały. Latały tam wokół tych pudełek, ale wtedy nie wiedziałam, co się dzieje. Potem zobaczyłam, że się wprowadziły. Powoli zbierają miód, właśnie tak. Kiedy jest już dużo miodu, otwieram skrzynkę w ten sposób. Pszczoły te są niesamowicie zorganizowane. Ich gniazdo to jakby połączone wiązkami, ścięgnami czy też nićmi komórki. Okrągłe komórki, które bardziej przypominają jaja. Tymczasem to są komórki, w których jest i pierzga, jest i miód, i też młode pszczoły się rozwijają. Widzę, że już mają dużo miodu. Popatrzcie, tutaj komórki z czerwiem, czyli tutaj właśnie wcześniej matka złożyła jajeczka, a teraz rozwijają się pszczoły. Od jajeczka larwa, później poszczególne stadia do dojrzałej pszczoły, która wygryza się z tych komórek. Widzę miód. Tak, bardzo dobry i bardzo słodki. Spróbuj. Są łagodne, nie bój się. Księże Sławku, podejdź tutaj. Zobacz, co tutaj mamy. Zadomowiły się w obydwu skrzynkach, ale w tej drugiej dopiero zaczynają zakładać gniazdo. Widzę, że nie są agresywne. Nie, są bardzo łagodne, bardzo spokojne. To są nasze rodzime pszczoły, przystosowane do życia w Amazonii. Jak wiemy, u nas jest bardzo gorąco i wilgotno, a te pszczoły doskonale radzą sobie w tych warunkach.
Były to skrzynki na narzędzia mojego syna. Powiedziałam mu: teraz w twoich narzędziach mieszkają pszczoły. Nie chciał uwierzyć. Poszedł, zobaczył, zabrał jeszcze te narzędzia, które tam były i zostawił te skrzynki jako ule dla pszczół. Przed przyjazdem na misję do Amazonii byłem pszczelarzem amatorem. Z wielkim zainteresowaniem patrzyłem na te pszczoły bezżądłowe. Coś, o czym wcześniej słyszałem tylko od księdza Sławka, który opowiadał mi o istnieniu takich pszczół, ale kiedy zobaczyłem je na własne oczy, byłem rzeczywiście zafascynowany tym cudem Bożego stworzenia. Pszczoły bez żądła, pszczoły, które łagodnie latają wokół ciebie, a ty możesz włożyć rękę do ich ula i spróbować miodu. Ul ten był zupełnie inny niż nasze ule w Polsce. Nie było tutaj ramek, plastrów, ale jakby chaotyczna konstrukcja, chociaż oczywiście nie jest to chaos, nam się wydaje, że to jest chaos, ale już po chwili widzimy komórki, w których jest miód, widzimy komórki, w których jest pierzga, czyli zakonserwowany pyłek kwiatowy. Wszystko to wygląda zupełnie inaczej, ale niemniej jest również fascynujące. W pewnym momencie zobaczyłem matkę pszczelą. Co za widok! Przechadzała się po komórkach, pewnie szukając miejsca, gdzie by tutaj znieść jajeczko. Widzimy właśnie też komórki, w których znajdują się młode pszczoły, które rozwijają się od jajeczka poprzez larwę aż do młodej pszczoły. To jest właśnie matka pszczela. Popatrzcie. Królowa w innych językach, w języku polskim matka. Matka pszczelej rodziny. Patrzymy na cud Bożego stworzenia, na cuda Bożego stworzenia. Jednym z nich jest właśnie to zwierzę małe, pszczoła. Tym razem niesamowita, pszczoła bezżądłowa. Kiedy patrzymy na stworzenie Boże, wychwalamy Pana za Jego miłość, za Jego wszechmoc, za nasze życie, za cały świat, przyrodę, która nas otacza.